Witam serdecznie. To co, zaczynamy? Witam Was serdecznie. Nazywam się Piotrek Hojna. Jestem wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourett'a i dzisiaj przyszedłem do Was, żeby Wam trochę o tym zespole Tourett'a opowiedzieć, bo jest to nadal takie schorzenie mało znane. Dużo o tym pewnie słyszeliście, być może ktoś z was coś kojarzy na temat zespołu Tourett'a, to zaraz się dowiemy, ale często jest tak, że to, co my wiemy o zespole Tourett'a, ta wiedza, która jest w społeczeństwie, ona nie do końca jest zgodna z tym, co jest w rzeczywistości, albo też wiedza, która funkcjonuje w mediach, też jest taka pod media dostosowana. W mediach co się liczy? Właśnie, żeby było coś intensywnego, mocnego. Taki przypadek zespołu Tourett'a jak ja, w takich programach jakichś internetowych, które są nastawione na emocje, no może nie do końca byłby tym, co widz chciałby zobaczyć. Dlatego jestem tu dzisiaj dla Was, żeby Wam o tym zespole Tourett'a opowiedzieć, przekazać też trochę rzetelnej wiedzy na ten temat. I tak jak Wam powiedziałem, jestem z Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourett'a i też nasze stowarzyszenie działa już 27 lat w Polsce i przez te 27 lat zebraliśmy dużo różnego rodzaju doświadczeń, dużo wiedzy, spotkaliśmy wiele osób, wiele przypadków, więc też tym będę z Wami się chciał podzielić. Ja w stowarzyszeniu działam już 9 lat. Dlaczego zacząłem działać w stowarzyszeniu? Dlatego, ponieważ uznałem, że skoro sam radzę sobie z moimi tikami dobrze, potrafię tymi tikami zarządzać, terapia, leczenie mojego zespołu Tourett'a idzie dobrze, umiem o zespole Tourett'a opowiadać i o nim mówić i reagować w różnych nietypowych sytuacjach, to w związku z tym postanowiłem dołączyć do stowarzyszenia, żeby też tą wiedzą i tymi moimi umiejętnościami się z ludźmi dzielić i w ten sposób też pomagać innym osobom z zespołem Tourett'a. To, co mam dla Was na dzisiaj, będę chciał przedstawić Wam najważniejsze informacje o zespole Tourett'a. Opowiem Wam o tym, jak zespół Tourett'a leczyć, ale tak bardziej z punktu widzenia tego psychologicznego. Opowiem tam dosłownie 2 zdania o lekach, ale bardziej będę chciał się skupić właśnie na psychoedukacji. Będę chciał Wam powiedzieć też kilka słów o terapii poznawczo-behawioralnej tików. Opowiem Wam o życiu z tikami, czyli o takich prozaicznych sytuacjach, jak na przykład wizyta u stomatologa bądź u fryzjera. I także będę otwarty na wszystkie Wasze pytania, więc myślę, że możemy zaczynać. Jeżeli będziecie mieli pytania w trakcie, śmiało, ja jestem od tego, żeby na te pytania odpowiedzieć. Tiki nerwowe. Czy ktoś z Was o czymś takim słyszał? To na sam początek chciałbym, żebyśmy hasło tiki nerwowe z naszej głowy wykreślili, bo takiego pojęcia z punktu widzenia medycyny nie ma. Skąd się wzięło hasło tiki nerwowe? Kiedyś ludzie zauważyli, że osoby, które się denerwują, to tikają. Stąd przyszło takie stwierdzenie tiki nerwowe. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli ktoś nie ma czy to zespołu Tourett'a, czy jakiegoś zaburzenia tikowego, to żaden stres, żadne nerwy tych tików u osoby zdrowej nie wywołają. Natomiast faktycznie u osoby z zespołem Tourett'a to nasilenie tików po sytuacji stresowej może być. O tym sobie też Wam za chwilę powiem w kontekście czynników, które ten tiki nasilają. Czym są tiki? Jak myślicie? Co to jest tik? Może ktoś z Was byłby w stanie podać jakiś przykład tiku? Niekontrolowany ruch, bądź niekontrolowane wydanie jakiegoś dźwięku, ale czy faktycznie niekontrolowane, to też wam o tym powiem, że te tiki da się czasami kontrolować. Tiki to są takie nagłe, szybkie i powtarzające się właśnie ruchy bądź wokalizacje. Ruchy, czyli tiki ruchowe, wokalizacje bądź to są tiki głosowe, na przykład pochrząkiwanie, pochrumkiwanie, piszczenie, czy popiskiwanie, czy chociażby głośne wydawanie oddechów, wdechów. Osoby z tikami doświadczają, czują, że te tiki są właśnie mimowolne i porywające, czyli w momencie, kiedy ja ten tik czuję, ja go muszę wykonać. Bo też tiki, zanim się pojawią, to osoby z tikami te tiki czują, wiedzą, że ten tik się za chwilę tam pojawi. My to nazywamy takim
alertem tikowym. Jeśli ja mam mieć tik w szyi, to ja zanim ten tik się tam pojawi, to ja go tam poczuję. Ja czuję, że ten tik się pojawi. I co powoduje tiknięcie? Tiknięcie powoduje, że to nieprzyjemne uczucie, nieprzyjemne napięcie spada. Tiki można wstrzymywać, ale dzieje się to kosztem dużego napięcia. To trochę ja porównuję do wstrzymywania kichnięcia, albo raczej może bardziej do wstrzymywania, jak mnie coś swędzi. Wyobraźcie sobie, że bardzo was swędzi coś, ręka, i wstrzymujecie, żeby tego nie podrapać. Ile można tak wytrzymać? Jak was komar ugryzie? No nie da się, chce się drapać, bo to uczucie jest takie bardzo silne i mamy taką mimowolną ochotę podrapać to miejsce. W przypadku tików też tak jest, że ja czuję, że muszę ten tik wykonać. Tiki są zmienne w czasie, w umiejscowieniu i nasileniu. Co to znaczy? Jak przyszedłbym do was 2 tygodnie temu, to byście mogli zobaczyć, że tych tików mam dużo. Teraz jestem w momencie, kiedy tych tików jest mało. I te tiki tak falują przez całe życie. Raz jest ich więcej, raz jest ich mniej. Raz są w szyi, raz są bardziej w rękach, raz są głosowe, później tych głosowych nie ma, więc tiki są falujące, tiki są zmienne i to też zawsze dziwiło moją lekarkę. Pierwszą lekarkę, do której poszedłem z zespołem Touretta już po 18 roku życia, powiedziała, że jestem jej pierwszym pacjentem z zespołem Touretta i ona się nie może nadziwić, że co miesiąc do niej przychodzę i mam inne tiki. I tak to generalnie wygląda, że pacjent może przychodzić, jeśli to jest psychoterapia, która jest prowadzona, przypuśćmy, co tydzień, wtedy ta zmienność jest mniej zauważalna, ale faktycznie moja lekarka poprzednia, zresztą obecna lekarka też na to zwraca uwagę. Za każdym razem, jak przychodzę, to jestem inny, mam inne tiki. Czasami jest tak, że w ogóle tych tików nie ma. Przychodzę za 3 tygodnie na wizytę i mam głosowe. Tak jak wam wspomniałem, tiki dzielimy na te ruchowe i na tiki głosowe. To jest taki najbardziej podstawowy podział tików. I tiki mogą być w postaci prostej bądź w postaci złożonej. Postać prosta tiku to są tiki, które w przypadku tików ruchowych wymagają poruszania się jakiegoś jednego miejsca, jakiejś jednej grupy mięśni. Czyli na przykład mruganie oczami, skręcanie szyi w lewo, potrząsanie ręką, jakieś takie proste, niezłożone czynności. Złożone tiki to mogą być na przykład przykucywanie, podskakiwanie, dotykanie kogoś. Jeśli chodzi o tiki proste, głosowe, to na przykład pochrząkiwanie, tak jak wcześniej wspomniałem, mruczenie, pochrumkiwanie, popiskiwanie, a tiki głosowe złożone to na przykład koprolalia. Czy słyszeliście kiedyś o koprolalii? Koprolalia, czyli tik przeklinania. Najbardziej medialny tik. To się w mediach sprzedaje. Czy ktoś z was widział na YouTubie fragment pewnego programu Rozmowy w toku z osobą z zespołem Touretta? Widzieliście? No tam jest właśnie pokazany taki przypadek osoby, która ma bardzo silny tik i ma koprolalię. Natomiast od razu wam powiem, koprolalia, czyli tik polegający na mówieniu jakichś słów, które są generalnie uznane za nieprzyzwoite, to jest objaw bardzo rzadki. On według różnych badań występuje u od 5 do 25% chorych, natomiast jest to objaw, który z reguły jest objawem też przemijającym. Tak jak wam wspomniałem, tiki w przebiegu zespołu Touretta są zmienne w czasie, w nasileniu i w umiejscowieniu i to pojawienie się koprolalii też jest zmienne. Ono się może pojawić, a za chwilę pacjent już tej koprolalii mieć nie będzie. Tiki zazwyczaj są krótkie i szybkie. O, miałem tik właśnie w tym momencie. Był szybki, był krótki. Generalnie też wam powiem, że jak się o tikach mówi, czy o tikach myśli, to jest jeden z tych czynników, który tiki nasila, więc może będziecie też mieli okazję je zobaczyć, ale nawet jak zobaczycie, to są krótkie, szybkie ruchy. I często jest tak, że my u osób, które mają zespół Touretta, nawet tego nie zauważamy. Dużo osób mi na przykład mówiło w pracy poprzedniej czy w obecnej, ja bym nie pomyślała, że ty masz zespół Touretta. Bo faktycznie bardzo często tego u pacjentów nie widać, bo to są naprawdę krótkie i szybkie ruchy. Są też tiki złożone, które są wolniejsze, które składają się z większej sekwencji ruchów, czyli na przykład właśnie podskakiwanie, dotykanie kogoś, łapanie kogoś za nos albo łapanie kogoś za plecak, czy dotykanie kogoś w plecy. I to są tiki, które faktycznie mogą sprawiać wrażenie,
robionych celowo. Siedzicie z kimś, nie wiem, na stołówce, na obiedzie i ktoś was ciągle łapie za nos. Co sobie pomyślicie, że ktoś to robi celowo? Ktoś to robi specjalnie, ktoś chce wam zrobić na złość. A to u tej osoby może być po prostu objaw zespołu Touretta. Co może wpływać na nasilenie tików, czyli co może wpływać na nasilenie tych objawów zespołu Touretta? Jak myślicie, jakaś rzecz wam przychodzi do głowy? Słucham? Stres, emocje. Chciałbym wam generalnie pokazać taką listę czynników nasilających tiki i ta lista została przygotowana dosłownie tydzień temu, w poprzedni wtorek, na spotkaniu, które zorganizowaliśmy w stowarzyszeniu. To spotkanie dotyczyło strategii radzenia sobie w okresach nasilonych tików i zapytaliśmy się uczestników, drodzy uczestnicy, co u was nasila tiki? I to jest właśnie lista takich 21 rzeczy. Od razu też wam powiem, w spotkaniu brało udział i osoby dorosłe z Tourettem oraz rodzice dzieci z zespołem Touretta, więc to spojrzenie na czynniki, które nasilają tiki, jest tutaj bardzo szerokie. Zobaczcie, mamy stres, mamy emocje w pełnym wachlarzu, bo nie tylko te emocje, których nie lubimy, niefajne emocje, właśnie stres, nerwy, poddenerwowanie, złość, nie tylko to nasila tiki, ale ekscytacja, jak czymś się bardzo cieszymy, to też to nam nasila tiki. Jak czymś się bardzo emocjonujemy pozytywnie, to też może nasilać tiki. I w moim przypadku stres nasila tiki ruchowe, a ekscytacja nasilają tiki głosowe. I faktycznie często tak jest, że stres, emocje te trudne nasilają właśnie tiki ruchowe, a te emocje pozytywne tiki głosowe, ale nie zawsze, ponieważ jak my to mówimy w stowarzyszeniu, każda osoba z zespołem Touretta jest inna i w każdym przypadku u każdej osoby inaczej ta reakcja, te różne czynniki może wyglądać. Słodycze. Wiele osób zauważa, że szczególnie rodziców dzieci z zespołem Touretta, że te tiki nasilają się po słodyczach. Komputer, telefon, ekrany telefonów, ten niebieski ekran, to niebieskie światło, które emitują ekrany komputera czy telefonu, też mogą nasilać tiki. Natomiast chciałbym zwrócić też uwagę od razu na punkt 13, bo tam też są ekrany, monitory, niebieskie światło. Bardzo często osoby z zespołem Touretta, a w szczególności rodzice dzieci z zespołem Touretta pytają się, czy ja mogę dziecku pozwolić grać na komputerze, czy ja mogę pozwolić dziecku oglądać telewizję. I w przypadku zespołu Touretta my nie chcemy, żeby te narzędzia były demonizowane. Dlaczego? Dlatego, ponieważ bardzo często gra w jakąś ulubioną grę z rozsądkiem, nie mówię do 2 w nocy, ale gdzieś tam przez chwilę, powoduje, że dziecko się czy pacjent relaksuje i tych tików jest mniej. Tak samo mam znajomego, który jak się zestresuje, ma bardzo dużo tików, odpala sobie na komórce sudoku. Skupia się. Skupienie się jest wrogiem tików. My się śmiejemy, że jak człowiek się na czymś bardzo mocno skupi, to zapomina o tikaniu. I tak trochę jest. Jednym ze sposobów radzenia sobie z objawami nasilonych tików jest właśnie zajmowanie się czynnością, która bardzo wymaga skupienia. Ja uwielbiam astronomię. Jak oglądam filmy o astronomii, nie mam żadnych tików. Mam znajomego, który ma bardzo silne tiki i wiecie, co u niego powoduje zmniejszenie nasilenia tików? Jazda samochodem. W momencie, kiedy on wchodzi za kółko samochodu i się skupia na drodze, nie ma ani jednego tiku. Jak silnik gaśnie, to wszystko wraca. Bardzo często takim czynnikiem, który łagodzi tiki, jest także malowanie, rysowanie, jakieś takie czynności plastyczne, czytanie książek, sport. Sport także może ci tiki zmniejszyć w nasileniu, ale zobaczcie, punkt bodajże gdzieś tu był 11, aktywność fizyczna. Są osoby, u których aktywność fizyczna, zmęczenie związane z aktywnością fizyczną może te tiki nasilić. Czyli zobaczcie, jeden czynnik, aktywność fizyczna u jednych osób spowoduje, że tików będzie mniej, a u innych osób spowoduje, że tych tików będzie więcej. Tak samo właśnie wrócę do tych komórek, telefonów, komputerów. U niektórych osób korzystanie z komputera czy z telefonu spowoduje, że tych tików będzie więcej, a u niektórych osób okaże się, że jakieś rozsądne korzystanie z tych narzędzi zmniejszy ilość tików. Bodźce sensoryczne mogą zwiększać tiki. Zła temperatura, jest mi za zimno, za ciepło, podnosi mi to tiki.
jest mi niewygodnie w moim ubraniu. Podnosi mi to poziom tików. Chciałbym nosić zegarek. Dlaczego nie mogę nosić zegarka? Bo jak czuję tutaj, że coś mi rękę naciska, to automatycznie się czuję niekomfortowo i cały organizm płaci wtedy cenę za to, że ten zegarek noszę i tika. To samo dotyczy łańcuszków. To samo może dotyczyć obrączek. Jak ktoś, nie wiem, wychodzi za mąż, zakłada obrączkę, przeszkadza mu ta obrączka. Ten bodziec sensoryczny powoduje, że to napięcie jest większe i tików też jest więcej. Kawa, kofeina też jest takim czynnikiem, który u niektórych osób może tiki nasilać, ale są takie osoby, jak na przykład ja, mnie kofeina uspokaja. Jak sobie wypiję, no może też dlatego, ja też mam ADHD i też słyszałem, że podobno u osób z ADHD kofeina działa inaczej, no może to dlatego, ale też chciałbym zwrócić uwagę wam na to, że właśnie dużo osób na kawę, kofeinę reaguje w przypadku tików negatywnie. Jest te 21 czynników, które nasila tiki, ale jak wy kiedyś będziecie pracowali z osobą, która ma tiki, czy to będzie dziecko, czy będzie dorosły, warto, żeby taka osoba samodzielnie stworzyła sobie przy waszej pomocy jako terapeutów czy psychologów taką listę rzeczy, które mi nasilają tiki. U każdego to może być coś innego. Ja przez parę miesięcy, jak uczyłem się swojego zespołu Touretta, w notesiku spisywałem każdego dnia, jakie miałem tiki. Czy one były lekkie, czy były mocne. Jak były mocne, zapisywałem, co się tego dnia działo. Czy może miałem zmianę leków, a może coś mnie zdenerwowało na uczelni czy w pracy, a może się nie wyspałem, a może oglądałem jakiś film, który mnie bardzo zemocjonował i spowodował nasilenie tików. To jest bardzo ważne, żeby osoba, która uczy się swoich tików, nauczyła się także tego, kiedy te tiki się pojawiają. Do metafory drzewa za chwilę pozwolę sobie wrócić, bo powiedziałem wam dużo o tikach, które mogą występować w zespole Touretta, ale także w innych zaburzeniach tikowych, bo mamy na przykład zespół tików przewlekłych, mamy zespół tików przemijających. Tych zespołów tikowych w klasyfikacji ICD-10 albo ICD-11 jest dużo, natomiast ja chciałbym się z wami dzisiaj skupić na klasyfikacji ICD-10 i ICD-11 w kontekście zespołu Touretta, bo żebyśmy my mogli mówić o zespole Touretta, że te tiki, które się pojawiają u pacjenta, to jest u osoby, to jest zespół Touretta, to objawy muszą wystąpić po pierwsze przed 18 rokiem życia, muszą trwać przynajmniej przez cały rok i żeby mówić o zespole Touretta, muszą pojawiać się i tiki ruchowe i co najmniej jeden tik głosowy. One nie muszą się pojawić w jednym czasie. To nie jest tak, że cały czas muszę mieć tik głosowy, ale na przestrzeni kilku miesięcy muszę mieć w wywiadzie właśnie z lekarskim, czy w tym, co ja mówię lekarzowi, właśnie obraz i tików ruchowych, i tików, i chociaż jednego tiku głosowego. Wtedy możemy mówić o zespole Touretta. Mamy też inne zespoły tikowe, zespół tików przewlekłych, tak jak właśnie powiedziałem, przemijających. Natomiast coraz częściej i coraz odważniej mówi się o tym, że te wszystkie zespoły tików, które są, to tak naprawdę jest jedno i to samo schorzenie, tylko to jest jakiś sztuczny podział, który myśmy sobie stworzyli. Kiedyś spotkałem się z takim pojęciem jak spektrum tików. Tak samo jak osoby w spektrum autyzmu mają różne objawy i to autyzm, to spektrum może u różnych osób w różny sposób się objawiać, tak samo jak osoby z ADHD mogą mieć różnego rodzaju objawy. Jedna osoba z ADHD bardziej ma trudności z koncentracją, a druga na przykład bardziej ma ten typ z nadpobudliwością. To tak samo coraz częściej mówi się o tym, że zespół Touretta też być może jest takim spektrum różnych tików o różnym nasileniu i o różnej specyfice. ICD-10 to jest ta klasyfikacja, która jeszcze w Polsce obowiązuje, ale docelowo w Polsce wiem też, że ma obowiązywać klasyfikacja chorób ICD-11. Jaka jest różnica? W ICD-10, czyli klasyfikacji chorób, która jeszcze w Polsce obowiązuje, zespół Touretta jest wrzucony przy chorobach psychicznych. A czy zespół Touretta z chorobą psychiczną? No nie. Ale co jak pacjent, który dostaje diagnozę zespół Touretta, wchodzi sobie w internet i widzi, że to jest przy chorobach psychicznych, to może poczuć się z tego powodu w jakiś sposób, no gdzieś niestety jeszcze to zrozumienie tego, że choroby psychiczne są tak samo
są tym samym, co choroby fizyczne. Jeszcze gdzieś tego w Polsce brakuje. Faktycznie jak ktoś widzi choroba psychiczna, że ktoś może być właśnie pacjent, osobą z chorobą psychiczną, jeszcze nie każdy to może do końca akceptować, więc to może być faktycznie też dla pacjenta trudne. Dla mnie to było trudne. Jak miałem 13 lat i zacząłem szukać informacji o etikach i znalazłem informację, że to jest w chorobach psychicznych, było to dla mnie obciążające. Faktycznie, więc tu też będzie rola psychoedukacji, o której za chwilę powiemy, ale mamy klasyfikację ICD-11, to jest ta nowa klasyfikacja i w tej nowej klasyfikacji zespół Touretta jest w grupie zaburzeń neurorozwojowych, czyli nie traktowany już jest jako choroba jako schorzenie w grupie chorób psychicznych, ale właśnie jako zaburzenie neurorozwojowe. I przebieg choroby, czyli jak ona wygląda, co się dzieje z pacjentem, który ma zespół Touretta. Pierwsze objawy zespołu Touretta pojawiają się mniej więcej między 5. a 8. rokiem życia. Okres szkolny, wczesnoszkolny. U mnie te objawy tikowe pojawiły się, gdy miałem lat 6. I jak wyglądają tiki w tym początkowym etapie? Z reguły w większości przypadków są to tiki proste. Potrząsanie głową, mrużenie oczami, pochrumkiwanie, pochrząkiwanie. To są z reguły na samym początku choroby te tiki proste. Największe nasilenie tików jest między 11 a 15 rokiem życia. Wtedy faktycznie obserwuje się, najprawdopodobniej jest to okres dojrzewania, właśnie okres, kiedy ten organizm bardzo intensywnie rośnie, dorasta. Tych tików jest wtedy najwięcej. Po 15 roku życia, po 18 roku życia, jak ten okres dojrzewania się już powoli kończy, ta burza hormonów w organizmie też powoli się uspokaja, to w większości przypadków te tiki też zmniejszają się w nasileniu. Z reguły, jeśli ktoś miał tiki w dzieciństwie, nawet jeśli między 11 a 15 rokiem życia miał te tiki bardzo silne, ale potem to nasilenie mu spada, to te tiki i tak z tą osobą zostaną, ale w bardzo delikatnej formie. I większość osób faktycznie, jak kończy się okres dojrzewania, to te tiki nadal ma, ale są dużo delikatniejsze niż w okresie dojrzewania. Ja jestem tym przypadkiem, że gdybym nie brał leków, to pewnie nie mógłbym tu z wami dzisiaj funkcjonować i rozmawiać, bo faktycznie te tiki mam bardzo ciężkie. Bez leków, no nie oszukujmy się. Prawda też jest taka, że osoby, które mnie personalnie znają, które miały okazję zobaczyć, do których mam pełne zaufanie, z 5 osób na takiej liście mojej prywatnej, przy których jestem w stanie w ogóle tików nie wstrzymywać. Więc też wiadomo, w sytuacjach społecznych, czy w pracy, czy gdzieś na mieście, mój organizm też w jakiś sposób te tiki stara się ogarnąć. I to też jest bardzo ważna rzecz, ponieważ rodzice dzieci z zespołem Touretta bardzo często mówią tak. Co ja robię źle? Moje dziecko najbardziej tika w domu. W szkole nie tika, u lekarza nie tika, na boisku z dziećmi nie tika, a przychodzi do domu i tika. Co ja robię źle? Pada takie pytanie od rodziców bardzo często. Czy to, że dziecko tika w domu, to znaczy, że to jest coś złego? W drugą stronę właściwie. Jeśli dziecko dużo tika w domu, to znaczy, że w tym domu czuję się swobodnie. Ja czuję się w domu bezpiecznie, czuję się, że mnie nikt nie oceni, nikt na mnie nie nakrzyczy, nikt mi nie zrobi krzywdy. Z tego powodu, że ja tikam. Więc dziecko pozwala sobie na tiki. W szkole już jest taka sytuacja trochę bardziej trudna, no bo dzieci często boją się, wstydzą się tego, że ktoś zauważy te tiki, że pani nauczycielka nakrzyczy, że ktoś mu zwróci uwagę, więc te tiki są wstrzymywane. U lekarza to jest klasyka. Jak moja mama ja miałem 12 lat, poszła ze mną do neurologa dziecięcego, bo ja mam tiki, to na 3. wizycie lekarz, kiedy zobaczył mnie, który sobie siedzi bez żadnego tiku, zaczął sugerować mojej mamie, że to ona potrzebuje jakiegoś wsparcia psychologicznego. Wtedy moja mama nie miała narzędzi, żeby mnie nagrać w domu i pokazać lekarzowi, niech pan spojrzy, on ma tiki. Dzisiaj rodzice tak robią, bo klasyka, dziecko idzie do lekarza i u lekarza nie tika. To samo, dziecko idzie do psychologa, rodzic z dzieckiem do psychologa. Panie psychologu, pani psycholog. Moje dziecko ma zespół Touretta, dziecko siedzi. Spokojniutkie. Więc też na to się, jeżeli kiedyś będziecie pracować właśnie z dziećmi z zespołem Touretta, przyjdzie do was rodzic z dzieckiem i powie, że moje dziecko ma zespół Touretta, dziecko sobie siedzi spokojnie. Tak może być i tak bardzo często bywa. Więc tak jak wspomniałem, po okresie dojrzewania często przebieg zespołu Touretta się uspokaja, tiki się uspokajają, one zostają, to raczej nie będzie tak,
często też nas w stowarzyszeniu pytają nastolatkowie z zespołem Touretta, czy mi te tiki znikną tak w 100%. Na to raczej bym nie liczył. Ale w większości przypadków faktycznie jest tak, że te tiki bardzo mocno się uspokajają. Leczenie zespołu Touretta. O psychoedukacji, terapii poznawczo-behawioralnej za chwilę powiem trochę więcej. Zacznę może krótko o leczeniu farmakologicznym i o głębokiej stymulacji mózgu. Znaczy głęboka stymulacja mózgu, czyli wszczepienie do mózgu elektrod, które powodują, że tików może nie być, bo to jest ciągle metoda eksperymentalna. Natomiast głęboka stymulacja mózgu to z tym ostatecznością, kiedy wszystkie inne terapie nie pomogą, kiedy nie pomoże leczenie farmakologiczne kilkoma rodzajami leków, kiedy nie pomoże terapia poznawczo-behawioralna, kiedy nie ma już innego rozwiązania, wtedy zostaje głęboka stymulacja mózgu. Leczenie farmakologiczne, czyli stosowanie leków neuroleptycznych, różnego rodzaju. Od razu powiem, że bardzo często jak ludzie słyszą o leczeniu farmakologicznym zespołu Touretta, to mówią, ja nie będę brał psychotropów. I to jest bardzo duża trudność, bo słowo psychotrop nadal ma takie negatywne znaczenie w naszym potocznym, codziennym języku i trzeba pacjentom albo rodzicom tłumaczyć, że to znaczy, że ten lek po prostu działa na układ nerwowy, że słowo psychotrop trzeba trochę odczarować, bo niestety dzisiaj się źle kojarzy. Jako ciekawostkę wam powiem, obecnie spośród wszystkich leków, które stosuje się w leczeniu zespołu Touretta, tylko jeden ma wpisane w ulotce zespołu Touretta. Wszystkie inne leki stosuje się, mimo że tego w ulotce nie mają, ale pomagają. Nawet niektóre leki, mimo że nie mają w ulotce zespołu Touretta, są refundowane na zespół Touretta, no bo wiadomo, że ten lek jest pomocny. I tylko tyle w kontekście leczenia farmakologicznego i głębokiej stymulacji mózgu. Jak będziecie chcieli więcej o tym posłuchać, to też myślę tam później na sali gimnastycznej, ale bardziej chciałbym się skupić właśnie na psychoedukacji i terapii poznawczo-behawioralnej. Psychoedukacja to jest podstawa. Wielu pacjentów z zespołem Touretta im wystarczy tylko psychoedukacja, czyli wytłumaczenie pacjentowi, drogi pacjencie, droga pacjentko, co to jest zespół Touretta, czym są tiki, co może nasilać tiki, co może wpływać na zmniejszenie nasilenia tików, jakie są rokowania. Bardzo często te informacje wystarczą pacjentowi, bo jego tiki nie są aż tak silne, ale brak wiedzy na temat zespołu Touretta powoduje, że mamy wtedy dużo pytań i dużo obaw. I w momencie, kiedy specjalista nam to wytłumaczy, że ten zespół Touretta nie jest taki straszny, jak czasami w telewizji pokazują, to już bardzo często pomaga. Psychoedukacja dziecka i nastolatka, żeby to dziecko wiedziało, co mu jest. Z doświadczeń wiem, że dzieciom trochę łatwiej wytłumaczyć zespół Touretta niż nastolatkom, bo dzieci trochę po prostu przyjmują pewne rzeczy jako pewniki, ale to wytłumaczenie jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest wytłumaczenie zespołu Touretta rodzicom dzieci z zespołem Touretta. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo często jest tak, że to rodzic ma większą trudność z chorobą swojego dziecka niż sam pacjent młody. Jeden z lekarzy opowiadał mi kiedyś taką historię, że przyszła do niego mama ze swoim synem, no i był ten moment, kiedy mama musiała wyjść z gabinetu. No i lekarz się pyta, powiedz mi, przeszkadzają ci te tiki? A on mówi tak, wie pan co, mi te tiki nie przeszkadzają, ale jakby mógł pan przepisać coś uspokajającego mojej mamie, to niech pan jej przepisze, bo ona jest po prostu pokręcona na tym punkcie. Czasami tak bywa. Rodzic, słysząc diagnozę zespołu Touretta, ma przed oczami, że to moje dziecko będzie miało koprolalię. Będzie przeklinało, prawda? I on sobie już generuje w głowie różne tam historie, które mogą się wydarzyć, ale wcale nie muszą. Bardzo się z tym stresuje, a dziecko okazuje się, no mam te tiki, przyzwyczaiłem się. Więc na to też trzeba bardzo zwrócić uwagę, żeby tego rodzica zaopiekować. Psychoedukacja dorosłego, czyli to samo. Z reguły, jak już ktoś jest dorosły, no to miał te tiki w dzieciństwie. Natomiast ciągle jest wielu przypadków takich, że człowiek dostaje diagnozę zespołu Touretta dopiero w wieku dorosłym. Mimo że on te tiki miał od dzieciństwa, to dopiero dostaje tam diagnozę, jak mam, nie wiem, 19, 20, 25 lat. Więc wtedy też ta psychoedukacja jest wymagana. Psychoedukacja otoczenia, sąsiedzi. Jeśli ja mam dziecko, które ma głośną koprolalię albo głośne tiki głosowe i sąsiad to słyszy, to warto, żeby wiedział, co temu dziecku jest. Miałem kiedyś rozmowę z taką osobą, która właśnie powiedziała, że sąsiad wezwał policję do jej mieszkania, bo dziecko ciągle krzyczy.
a dziecko miało po prostu zespół Tourett'a, miał ten tik głosowy. I gdyby ta osoba wcześniej wytłumaczyła swojemu sąsiadowi, z czym ma do czynienia, to pewnie takiej sytuacji by nie było. Bardzo ważna jest także psychoedukacja w szkołach. Nauczyciele niestety ciągle mają małą wiedzę o tym zespole i my jako stowarzyszenie dużo robimy, żeby to zmienić. I też zawsze też pada pytanie, czy mówić od rodziców, czy nauczyciel powinien wiedzieć, że moje dziecko ma zespół Tourett'a. My odpowiadamy, powinien wiedzieć, chociażby wychowawca. To też do was może paść takie pytanie od rodzica dziecka z zespołem Tourett'a, do psychologa, terapeuty, czy nauczyciel powinien wiedzieć. Uważamy, że wychowawca powinien wiedzieć. Nie muszą wiedzieć wszyscy nauczyciele, ale co najmniej wychowawca powinien wiedzieć, bo jeżeli coś się w szkole zadzieje z tym dzieckiem, jakieś tiki, jakaś sytuacja kryzysowa, to ten wychowawca będzie mógł zareagować. Więc wychowawca wiedzieć powinien minimum. Coraz częściej do stowarzyszenia zgłaszają się także partnerzy osób z zespołem Tourett'a. Jak ja mogę pomóc swojej żonie, jak ja mogę pomóc swojemu mężowi z tikami. Mój mąż dużo tika, mój mąż, czy tam moja żona dużo tika, ma jakąś stresującą sytuację w pracy. Co ja mogę zrobić, żeby tych tików miała mniej? Więc też bardzo często taka psychoedukacja występuje. Psychoedukacja najtrudniejsza, psychoedukacja dziadków. Kiedyś tego nie było tych telefonów, to nie było tików, wymyślasz. Jakbyś mu wlała, to by tych tików nie miał. Silnej ręki potrzebuje. I ta psychoedukacja jest najtrudniejsza. Żeby wyplenić w tych starszych pokoleniach takie myślenie, że zespół Tourett'a to jest wynik tego, że dziecko jest źle wychowywane, czy po prostu jest kapryśne i niegrzeczne. To jest ten behawioralny model tików. Tak jak wam wcześniej powiedziałem, przed tikiem występuje dyskomfort. Po tym dyskomforcie, żeby ten dyskomfort zniknął, no to właśnie mamy tiknięcie. Tiknięcie powoduje, że ten dyskomfort się zmniejsza. Ale po jakimś czasie, większym bądź dłuższym, to napięcie znowu rośnie, znowu się pojawia. Ja muszę tiknąć, pacjent musi tiknąć. Z czasem ten dyskomfort spada i tak to się, że tak powiem, w kółeczku dzieje. I zrozumienie tego modelu tików, behawioralnego modelu tików, to też jest bardzo ważna część psychoedukacji, żeby pacjent nauczył się tego wyczucia, kiedy ten tik przychodzi, kiedy ten tik się za chwilę pojawi. Wiadomo, w przypadku dzieci 7, 8, 9-letnich wyczucie tego momentu dyskomfortu, tego napięcia tikowego może być ciężkie, bo te dzieci dopiero uczą się świata, uczą się własnego organizmu, więc zauważenie momentu, kiedy pojawia się tik, może być ciężkie, ale mniej więcej od 12 roku życia już pacjent może ten tik zauważyć. I też bardzo krótko, bo tu widzę, czas się powoli zbliża, terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu tików. Dwa sposoby są właśnie tej terapii w kontekście tików. Terapia odwracania nawyku, czyli pacjent uczy się tego, żeby ten duży tik, jak ja to mówię, mocny tik albo bolesny tik, bo tiki mogą też boleć, jak się tak często głową na przykład trzęsie w jedną stronę, zamienić na coś mniejszego, na coś łagodniejszego, na coś, co też spowoduje, że to napięcie tikowe spadnie, ale nie będzie ten tik taki bardzo, nie wiem, głośny, czy widoczny, czy bolesny. I druga metoda to trening ekspozycji z powstrzymaniem reakcji, czyli w skrócie nauka tego, żeby pacjent wydłużał odstępy między tikami. Czyli nauka, jeśli mam, nie wiem, tik co chwilę, uczę się z moim terapeutą, czy uczę się samemu, żeby ten tik, przerwy między tikami były coraz większe. Z doświadczenia też wiem, że dużo osób, które ma zespół Tourett'a, nie chodząc na terapię poznawczo-behawioralną, samemu uczy się pewnych sposobów na to, żeby tiku było mniej, żeby było innym, łagodniejszy, delikatniejszy, czyli żeby nie był taki głośny. I ja też tak się od okresów nastoletnich uczyłem, jak wiedziałem, że mam mocne tiki, które mnie bolą, to samodzielnie sobie szukałem takich sposobów, żeby wykonać inny ruch, który też spowoduje, że to napięcie tikowe spadnie. To jeszcze kwestia tego impulsu, czyli tego napięcia tikowego, które pojawia się u pacjenta. Jak my to nazywamy? Jak to jest nazywane? Ja to nazywam dziwnym mrowieniem.
Ja to czuję jako mrowienie, ale pacjenci bardzo często mają problem, żeby to nazwać. I tu właśnie informacja, jak pacjenci często o tym mówią. Dziwne uczucie, poczucie ciepła, poczucie mrowienia, poczucie swędzenia, poczucie, że coś mi tam zaraz wyskoczy. Takie hasła mogą padać, kiedy właśnie pacjenci mówią o tym, co im się pojawia w danym miejscu, gdzie ma być tik. Tak? Mhm. Bardziej bym to porównał do pierwszego, do tego swędzenia, bo jak mnie swędzi, to czy ja myślę o tym, że się podrapę? Po prostu się drapę, ale z drugiej strony mam też możliwość wstrzymania tego drapania. Mhm. To też jest bardzo dobre pytanie. Generalnie jak ja tikam, to mam świadomość, że tiknąłem. Jakby ktoś się mnie zapytał, co teraz zrobiłeś, to bym powiedział, tiknąłem. Ale ja już jak tikam, szczególnie jak mam tików dużo, to ja nie myślę o tym, że ja tikam. Po prostu jest to naturalny proces. Czuję napięcie, to idzie tik. I robi się to czymś naturalnym. Taka trochę wyuczona reakcja. I właśnie po to ta terapia poznawczo-behawioralna, żeby trochę tą wyuczoną reakcję złamać. Czyli żeby zamiast koprolali na przykład, zamiast słowa brzydkiego na K, było słowo kurna albo kurka. Żeby zamiast mocnego potrząśnięcia głową było jakieś delikatne potrząśnięcie albo jakieś tylko skinięcie. Tu mamy kilka takich przykładów reakcji konkurencyjnej właśnie. Potrząsanie głową boli. Przyznam szczerze, to jest najbardziej bolesny tik, który ja mam, bo jeżeli przez kilka dni cały czas potrząsacie głową w lewo, to tutaj ta szyja jest zmęczona. Więc potrząsanie głową, to czego ja się uczyłem, to właśnie napinania mięśni, żeby to napięcie tikowe po prostu sobie poszło, odeszło bez jakiegoś silnego tiku. I teraz chciałbym wam jeszcze powiedzieć o życiu z tikami. Ja nie pamiętam życia bez tików. Bo faktycznie jak miałem pierwsze objawy w wieku 6 lat, no to wcześniej ten okres życia pamiętam bardzo, że tak powiem, jak przez mgłę. I dzisiaj sobie życia bez tików nie wyobrażam, bo zawsze mam to życie z tikami. W życiu z tikami, w ogóle u pacjentów z tikami, też to o tym wcześniej wspomniałem, ważne jest to, że każdy pacjent jest inny i każda osoba może przeżywać swoją chorobę w inny sposób. Każda osoba może mieć trochę inną historię i inne doświadczenia. Obecna moja pani doktor mówi, że ma kilku pacjentów z zespołem Touretta i każdy jest całkowicie inny. Jakby miała ich wsadzić do jednego worka, to mówi, to się nie uda, bo u każdego co innego nasila tiki. Na każdego działa inny lek. To też jest bardzo ciekawe w leczeniu zespołu Touretta. Ja przyjmuję lek, który mi pomoże Kowalskiemu, ale u Nowaka spowoduje jeszcze nasilenie tików. To też jest trochę leczenie metodą prób i błędów. To, co jest trudne w życiu z tikami, myślę, najbardziej trudne, poczucie takiego wstydu. Ja się wstydzę swoich tików. Ja kiedyś się wstydziłem swoich tików. Bałem się, że zostanę wyśmiany. Bałem się, że nie znajdę drugiej połówki. Bałem się, że nie znajdę pracy. I myślę, że to jest największa trudność osób z zespołem Touretta. Brak pewności siebie i trochę poczucie wstydu. To blokuje. Jak miałem 19 lat, skończyłem liceum, poszedłem na studia, zadałem sobie pytanie. Mam dwie opcje. Albo mogę śmiało mówić o tym, że mam zespół Touretta, mam czystą kartkę, wyjechałem do innego miasta, mogę zacząć o tym mówić, albo mogę dalej udawać, że nic się nie dzieje. Jak w liceum udawałem, że nic się nie dzieje, ponosiłem za to bardzo duży koszt psychiczny i fizyczny, bo wstrzymywanie tego cały czas, koszmar. W momencie, kiedy poszedłem na studia, zacząłem o tym mówić, okazało się, że świat nie jest taki straszny, jak myślałem, że będzie. Bo ludzie okazali się akceptujący, ludzie okazali się wyrozumiali, ludzie okazali się zaciekawieni. A ja w momencie, kiedy zacząłem mówić, przestałem wstrzymywać i mówiłem po prostu wprost, co mi jest, okazało się, że to nie jest takie straszne. I to jest bardzo ważne u osób z zespołem Touretta, w mojej opinii, żeby spróbować o tym rozmawiać. Oczywiście, tak jak wspomniałem, są różne osoby. Być może każdy też ma inne doświadczenia, każdy ma inne potrzeby życiowe, każda osoba też ktoś może mieć bardzo silne objawy i wiadomo, że u tych osób, nie wiem, z bardzo silnymi objawami, takimi bardzo mocnymi, no zanim zaczniemy mówić o zespole Touretta, to potrzebna jest na przykład czy terapia farmakologiczna, czy właśnie poznawczo-behawioralna, ale
jak będziecie mieli jakiegoś pacjenta z zespołem Touretta, to jest bardzo ważne, mówienie. Ja w szkole o tym nie mówiłem, bo w szkole się wstydziłem. Bałem się też jakichś konsekwencji, które miałem w jakiejś głowie, że mnie ze szkoły wyrzucą, czy że będzie się ze mnie, nie wiem, koledzy, koleżanki śmiały. A teraz wiem, że gdybym wtedy powiedział, że mam zespół Touretta, to byłoby mi dużo łatwiej. No, oczywiście Polak mądrzejszy po szkodzie, jak to się mówi. Bardzo ważne tylko w kontekście właśnie mówienia w szkole jest to, że rodzice często by chcieli, żeby moje dziecko powiedziało kolegom i koleżankom. No powiedz im, że masz zespół Touretta, będzie ci łatwiej. A dziecko 7-letnie mówi, nie chce. I to jest bardzo ważne, bo jak dziecko 7-letnie powie, że nie chce mówić, to tutaj rodzic już nic więcej nie może zrobić. Pamiętajcie o tym, że to zawsze decyzją pacjenta jest to, czy on mówi kolegom, koleżankom w szkole, czy nie. Nawet jeśli to dziecko ma 7 lat, czy ma 9, czy 11, 15, to do niego należy decyzja. Czasami też działa to, jak dziecko samo wychodzi przed klasę na lekcji wychowawczej. Nie mówię, żeby prowadziło całą 45-minutową lekcję o zespole Touretta, ale że opowiada chociaż przez 10 minut. Bardzo to pomaga, kiedy to dziecko wychodzi przed klasę, jeśli ono oczywiście chce. Jeśli chodzi o życie z tikami, trudności czasami są w znalezieniu pracy. Nie każdy pracodawca jest otwarty na pracownika z zespołem Touretta. Ja akurat mam to szczęście, że w poprzedniej pracy i tu jak pracuję w Warszawie nie mam z tym problemów, ale wiem, że nie zawsze tak jest. Pracodawcy też niestety mają tą wiedzę o zespole Touretta taką, że przyjdzie, będzie mi krzyczał i wyzywał. A nie zawsze przecież tak jest. Ta sytuacja, takie silne tiki, mocne, ekstremalne objawy, to jest tak naprawdę rzadkość. Trudność jest jeszcze trochę w nawiązywaniu relacji, bo ja zawsze bałem się, i nadal trochę się boję, jak mnie ktoś odbierze, jak odbierze to, że tikam, co sobie o mnie pomyśli. I tu trzeba dużo pracy włożyć. Ja w to wkładam pracę cały czas, żeby nie bać się mówić do obcych ludzi o tym. I to, że tu jestem, z jednej strony przekazuję wam wiedzę o zespole Touretta, ale też w pewien sposób pomagam sobie, bo też uczę się opowiadać o tych swoich doświadczeniach. Problem trochę jest u fryzjera. Mam taki moment, jak mam mocne tiki, jak jestem w tej górce takiej tikowej, że chodzę zarośnięty, bo nie idę do fryzjera, no bo jakbym miał obciąć, to tylko na łyso zostaje. Problem bywa u stomatologa. Mnie kiedyś pani stomatolog powiedziała, panie Piotrze, ja panu nie dokonam leczenia tego zęba, bo jak pan mi się ruszy z fotelu, wiertło się kręci, tam powiedziałem ile razy na minutę, to będzie po policzku. Więc tu zostaje leczenie pod narkozą. I jeszcze wam powiem jedną rzecz. Bardzo często pada pytanie od młodych osób z zespołem Touretta, czy ja znajdę żonę, czy ja znajdę męża. To jest bardzo fajna rzecz, bo ja osobiście uważam, że zespół Touretta mi pomógł w tym zakresie. Bo jeśli ja komuś na pierwszej randce mówię, że mam zespół Touretta i ta osoba z tego powodu by mnie odrzuciła, to czy to byłby dobry kandydatka na to, żebym ja z taką osobą był dalej w związku? No nie sądzę. A jeśli ktoś już akceptuje to już jestem pewien, że to jest osoba, która jest akceptująca, empatyczna i można dać tej osobie szansę na drugą, trzecią czy czwartą nawet randkę. Pytania, odpowiedzi to może tam przy pizzy. Ja chciałbym wam jeszcze coś pokazać. Chciałbym wam pokazać spot naszego stowarzyszenia Uważaj na słowa. Ja mam nadzieję, że on tu już tam pójdzie. Mam nadzieję, że też będzie go słychać tu chyba w głośnikach. Spot minutowy, który pokazuje, co dzieci z zespołem Touretta słyszą od otoczenia. I te rzeczy, które za chwilę usłyszycie, to są rzeczy, które wymyśliły dzieci z zespołem Touretta. To nie są jakieś hasła, które myśmy sami sobie wymyślili w scenariuszu, tylko faktycznie poprosiliśmy nastolatków, dzieci z zespołem Touretta, powiedz nam, co słyszysz na co dzień. Wstydzę się z tobą pokazać. Wzbudza szyitość. Wstydzę się z tobą pokazać. Wzbudza szyitość. Chcę się z tobą pokazać. Nie przeszkadzaj, gdybyś chciała, to byś przestała. Nie przeszkadzaj, gdybyś chciała, to byś przestała. Będziesz samego końca życia. Są przeklify. Nie będę się z tobą bawić. Boję się, że się zarażę. Nie będę się z tobą bawić. Twoje tiki odstraszają. Każdy śmieje się twoich minut.
jesteś? Gdybyś chciała, to byś przestała. Będziesz sama do końca życia, to jest obrzydliwe. Dzieci z zespołem Tureta, codziennie doświadczamy przemocy słownej ze strony otoczenia. Możesz to zmienić. Uważaj na słowa. Ten spot znajdziecie także na YouTubie, jeśli chcielibyście go jeszcze później obejrzeć. Ja jeszcze chciałbym na sam koniec, bo za chwilę mam nadzieję, że będziemy też mogli sobie porozmawiać. Ja mam też dla was dzisiaj materiały takie bezpłatne naszego stowarzyszenia, ale na naszej stronie internetowej też te materiały macie za darmo do pobrania, bez żadnej rejestracji, bez żadnego płacenia. Ja mam dzisiaj dla was książeczkę dla dzieci o Wojtku Kurtikał, która pokazuje dzieciom w wieku między tam 7 a 11 lat, co to jest zespół Tureta. I też dodam wam, że ta książka została zilustrowana przez osobę z zespołem Tureta. Mam pytania o tiki dla was, poradnik dla młodzieży i to jest poradnik, którego jestem współautorem, który odpowiada na mnóstwo pytań, które nam nastolatkowie z zespołem Tureta zadali. Natomiast też wam powiem, że ta książka się świetnie nadaje dla każdego, kto tylko chce trochę wiedzy o zespole Tureta zwiększyć. I mam dla was taką broszurę edukacyjną, to też tutaj na uczelni zostawię. Natomiast polecam wam też za darmo możecie pobrać na naszej stronie książkę Oswoić tiki, która jest kompendium wiedzy o zespole Tureta, takiej bardzo szczegółowej, napisanej też, ale takim prostym, zrozumiałym językiem. Więc jeśli będziecie chcieli, to polecam. I też jeśli zdarzy się wam pacjent z Ukrainy, ponieważ po wybuchu wojny w Ukrainie do naszego stowarzyszenia mnóstwo osób z Ukrainy się zwróciło, że przyjechali do nas, dzieci mają silne tiki, no bo to sytuacja stresowa, to jest mało powiedziane. I myśmy w wersji elektronicznej przygotowali Wojtka właśnie w języku ukraińskim, więc jeśli gdzieś też się wam trafi pacjent młody z Ukrainy, który nie mówi po polsku, to ta książka będzie do waszej dyspozycji tam za darmo. Zapraszam was na naszą stronę, bo tam możecie obejrzeć też dłuższe rozmowy z profesorem Janikiem od strony medycznej o zespole Tureta i z doktor Agnieszką Małek, która jest terapeutką poznawczo-behawioralną, która przez ponad godzinę opowiada o terapii poznawczo-behawioralnej tików. I także rozmowy z osobami z zespołem Tureta tam są. Polecam, żeby spojrzeć, że osoby z zespołem Tureta naprawdę są fajne i różnorodne. Mamy podróżnika z zespołem Tureta, mamy grafika komputerowego z zespołem Tureta, znam fryzjerkę, która ma zespół Tureta, Dasię, więc też zachęcam was, żebyście się z tym zapoznali. I jeśli będziecie... Tak? Jakieś pytanie tam było? Jeśli będziecie mieli jakieś pytanie, możecie się z nami kontaktować mailowo, telefonicznie na stronie turet.pl jest kontakt telefoniczny albo osobiście, może kiedyś jeszcze do was wpadnę. Bardzo wam dziękuję za tę część. Tak, jak Państwo już wiedzą, my musimy kończyć i stąd wychodzić, także zapraszam Państwa do sali gimnastycznej, a naszemu gościowi bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz.